Dzień dobry, witam serdecznie w mojej kuchni i zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj przygotujemy schab na kanapki peklowany na mokro. Ta domowa wędlina jest soczysta, delikatna i bardzo smaczna. Można ją zrobić solą peklującą lub zastąpić sól peklującą solą kuchenną. Wędlina jest bez dodatków fosforanów, karagenu i białek soi, a mimo to jest soczysta i bardzo smaczna. Peklowanie mięsa zacznę od przygotowania solanki. W garnku mam przygotowane 2 liście laurowe, kilka kulek ziela angielskiego, pół łyżeczki ziaren pieprzu, pół łyżeczki nasion gorczycy, 1 łyżeczkę suszonego czosnku. Można też użyć 2-3 ząbki świeżego czosnku. Przygotowałam 35 g soli peklującej i 35 g soli kuchennej. Sól kuchenną i peklującą wsypuję do garnka. Dodaję 2 płaskie łyżeczki cukru, czyli około 8 g. Sól peklującą można zamienić na sól kuchenną. Przyprawy zalewam 1 litrem wody. Stawiam na kuchence i zagotowuję. Po zagotowaniu zostawiam solankę do wystudzenia. Marynata już wystygła i mogę przygotować schab. W międzyczasie opłukałam i wysuszyłam mięso. Mój kawałek waży 1200 g. Teraz ostrzyknę mięso marynatą. Nie jest to konieczne, ale szersze kawałki mięsa będą dzięki temu równo zapeklowane. Wstrzykuję około 60 ml solanki do środka mięsa. Ze schabu można odciąć ten warkocz przerośnięty tłuszczem. Ja nie odcinam, trochę tłuszczu nie zaszkodzi. Tak przygotowany schab przekładam do miski i zalewam wystudzoną solanką. Płyn musi przykrywać mięso. Przykrywam szklanym obciążnikiem lub talerzem. Tak przygotowane mięso wstawiam do lodówki na 5-6 dni. Codziennie schab będę odwracać, żeby miejsca, które stykają się z naczyniem, też miały kontakt z solanką. Przykrywam folią i wkładam do lodówki. 6 dnia mogę dalej przygotowywać schab. Osuszam mięso ręcznikiem papierowym. I wkładam do siatki wędliniarskiej. Można też kawałek schabu związać sznurkami. Zawiązuję końce siatki. Zostawiam w temperaturze pokojowej na 2-3 godziny, żeby mięso obeschło.
Po 3 godzinach zawijam mięso w papier do pieczenia, a następnie w folię aluminiową. Wbijam termometr tak, żeby punkt pomiaru temperatury był mniej więcej w środku mięsa. Wkładam do airfryera lub do piekarnika. Będę podgrzewać w temperaturze 85 stopni Celsjusza przez około 3,5 godziny lub do momentu, kiedy mięso osiągnie w środku 62 do 63 stopni Celsjusza. Minęło 3,5 godziny, temperatura wewnątrz mięsa wynosi 62 stopnie Celsjusza. Zdejmuję folię i papier do pieczenia. Czas, który podaję, jest orientacyjny i zależy od urządzenia i konkretnego kawałka mięsa. Najlepiej posługiwać się termometrem. Wkładam mięso ponownie do airfryera lub piekarnika i będę podgrzewać w temperaturze 95 stopni Celsjusza do momentu, aż temperatura wewnątrz będzie wynosić 68 do 70 stopni Celsjusza. Minęła kolejna godzina, temperatura wewnątrz mięsa wynosi 69 stopni i mogę przerwać ogrzewanie. Zostawiam mięso do ostudzenia, a następnie wkładam do lodówki na całą noc. Następnego dnia schab możemy już kroić i podawać. Tak wygląda schab na przekroju. Jest wilgotny i soczysty. Plaster schabu jest delikatny, soczysty, mięciutki, ale nie rozpada się. Tę wędlinę można zrobić z samą solą kuchenną lub zastąpić połowę soli kuchennej solą peklującą. Pyszny, wilgotny schab na kanapki lub jako zimne mięso na stół jest już gotowy. Serdecznie polecam. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.